Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj kolejny produkt ze stajni Oricco. Jest to Docking Station i tak dobrze się Wam kojarzy, był już podobny produkt na kanale. Tutaj gdzieś Wam podlinkuję ten poprzedni test. Tamten hub czy Docking Station był jednak modelem zdecydowanie prostszym niż ten tutaj. Ten jest z półki wyżej, przynajmniej jeżeli chodzi o parametry możliwości. Konkretnie oznaczenie kodowe modelu DPM2P9. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Jeżeli chodzi o ten model, to już na opakowaniu mamy wyszczególnione jego parametry. Mamy magnetyczną przykrywkę, tutaj nie na śruby, nie na wciski, magnetyczną. Power Delivery 100 W to jest taki już w tej chwili standard. I mamy informację o wielofunkcyjności tego modelu. Wsparcie, tutaj ciekawostka, jest to model NVMe, jest to wsparcie dla dysków SSD z protokołem zarówno NVMe, jak i NGFF, czyli popularnych SATA, ponieważ ten hub ma w sobie również miejsce na dysk w formacie M2. Mamy informację właśnie o tym dual, podwójnym protokole, maksymalnie 10 gigabitów na sekundę, ale to tylko dla NVMe. Dla SATA mamy tylko około 5 gigabitów. Musimy, czy należy o tym pamiętać. Mamy właśnie informację o tym, że jest to Docking Station z również obudową na dyski w formacie M2 SSD, zarówno SATA, jak i NVMe. Przechodząc do bocznych ścianek, tutaj informacje mamy prawdopodobnie powtórzone. Tak, mamy informację o slocie SSD. Mamy informację, że posiada port HDMI, mamy informację o czytniku kart i porcie gigabitowym ethernetowym. Na tylnej ściance nieco więcej informacji, nazwa kodowa modelu, informacja o tym, że jest wykonany z aluminium, ze stopu aluminium plus plastik. Jest to Docking Station z również kieszenią M2. Wymiary 135 na 65 na 31 mm, czyli jest to dosyć kompaktowy hub. A jeżeli chodzi o jego porty wyjściowe, to mamy port typu C 100W, tylko nie wiem, czy to jest na pewno wyjściowy port, bo chyba jest jednak wejściowy, jeżeli chodzi o moc, dostarczenie mocy do ładowania. Oczywiście transmisja danych odbywa się po USB typu C. Mamy też port typu C 10 gigabitów do wykorzystania, czyli nie tracimy portu podłączając go do laptopa. Mamy też USB 3.0 w wersji A. Dwa takie porty prawdopodobnie 5 gigabitowe i jeden kabel 10 gigabitowy też port typu A, czyli 3 kable A. Jeden typu C, dwa są z nich 5 gigabitowe i dwa 10 gigabitowe. HDMI już w wersji 4K 60 klatek na sekundę, więc przyszłościowo. Mamy też 1000 megabitów RJ45, gdyby ktoś w swoim laptopie nie miał takiego portu. Mamy też slot na kartę SD i mamy slot na dysk SSD. Maksymalna, słuchajcie, pojemność takich dysków SSD to 4 TB. Jeżeli chodzi o klucze, bo o to czasami pytacie, jest to zarówno M, jak i B&M keys. Jeżeli chodzi o kabel do transmisji danych, do połączenia, to jest to USB-C do C 10 gigabitowy i to pasmo jest rozdzielane na wszystkie urządzenia podłączone. Długość kabla 0,5 metra, wsparcie dla systemów Windows, Mac OS tylko i wyłącznie. Nie ma informacji ani o Androidzie, ani o Linuxie. Kraj produkcji to oczywiście Chiny, spełnione są wszelkie normy europejskie, kanadyjskie. Nie pozostaje mi nic innego jak rozpakować urządzenie. Otrzymujemy instrukcję obsługi.
ale na razie jej nie będziemy przeglądać. I bardzo fajny, słuchajcie, pokrowiec w zestawie. Duży plus dla producenta. Chyba jest tylko jeden kolor niebieski. Taki piankowy jest, słuchajcie. Storage bag z logiem Moriko, z drugiej strony nic. Czarny. A możemy go jeszcze, słuchajcie, tutaj zawiesić, tak? Możemy nieść w ten sposób, transportować. Fajny dodatek. Po otwarciu mamy samą docking station oraz kabelek USB typu C do C. Mamy informację, że to kabel 10 gigabitowy, półmetrowy. Tak przynajmniej producent podawał. Mamy tu jeszcze, słuchajcie, takie fajne. Tu mamy wyścielone oczywiście wszystko takim miękkim jakby pluszem. Dodatkowo mamy taką kieszonkę z dwóch stron na jakieś gadżety, karty. No i tutaj też coś możemy schować. Więc plus dla producenta za taki dodatek. Ale przechodząc już do samego urządzenia, otrzymujemy docking station i to, co producent już reklamował na samym początku, magnetyczna klapka. Można ją zdjąć. Jest instrukcja, jak zamontować sam SSD. To, co mi właśnie wypadło, to radiator, bo otrzymujemy jeszcze w zestawie konkretny radiator na SSD. Cały zestaw w zasadzie radiatorów. Mamy tak, słuchajcie. Mamy blaszkę, dwa termopady, a nawet 3. I mamy radiatorek, ale tu konkretnie z heatpipem, z tego co widzę. Całkiem ciekawie to wygląda. Może nieźle chłodzić. Ten radiatorek powinniśmy założyć tutaj na dysk, a następnie pod spód oczywiście jeszcze termopad i ten dysk powinien nam się mniej grzać. A samo urządzenie w środku ma miejsce na SSD w różnych rozmiarach. Tylko właśnie pytanie, gdzie tu są jeszcze, słuchajcie, zaślepki, bo nie widzę gumeczek, a one powinny być w zestawie. Są tutaj. Otrzymujemy, słuchajcie, jeszcze dwie gumeczki, zaślepki do SSD, żeby zamontować tu w odpowiednim rozmiarze sobie dysk. On jest oczywiście przystosowany głównie do tych najdłuższych 2280, najpopularniejszych, ale można też włożyć oczywiście krótszy SSD i do tego mamy tą przykrywkę, która jest magnetyczna, nie spada, można ją łatwo zdjąć, sprawdzić temperaturę SSD. Jeżeli chodzi o porty, to mamy tutaj i pełną kartę SD i microSD. Mamy też oznaczone porty USB typu A. Tutaj mamy 5, tutaj mamy 10 gigabitów, tu mamy 5 gigabitów. Mamy też 10-gigabitowy port USB typu C. I jeszcze gdzieś powinniśmy mieć jeden 5-gigabitowy port. Jest z tej strony, a oprócz niego mamy dwa kable. Połączeniowy do laptopa PC-ta, zasilający Power Delivery 100 W, HDMI oczywiście 4K 60 klatek na sekundę i port LAN 1000 megabitów na sekundę. Tak wygląda kwestia portów. Na spodzie mamy jeszcze informację NVMe, chociaż wspiera również SATA dyski, docking station, model i kraj produkcji Chiny.
Producentem jest oczywiście Orico. Na plus na pewno są te tutaj gumowe wypustki, żeby nie rysować powierzchni. Kiedy postawimy samo urządzenie na powierzchni, ono się w miarę stabilnie trzyma. Jak również jest sporo, nie wiem czy to będzie tutaj widoczne, sporo otworów wentylacyjnych tutaj naokoło, które pozwalają mieć nadzieję, że ten sprzęt nie będzie się zbyt mocno grzał. Nie wiem czy to jest aluminiowe, nie, bardziej mi przypomina plastik, aczkolwiek może być i aluminiowe, bo te elementy w środku są plastikowe, więc wychodzi na to, że to jest aluminium. Dzięki temu powinno lepiej odprowadzać ciepło. Same porty też zajmują tutaj, słuchajcie, niewiele miejsca pod spodem. Więc tak naprawdę tutaj są puste przestrzenie, jeżeli chodzi o powietrze. Większość takich urządzeń się niestety dosyć znacząco grzeje. Mam nadzieję, że tutaj inżynierowie Orico jakoś sobie z tą kwestią poradzili. Na magnetycznej klapce mamy jeszcze logo Orico i tutaj takie przetłoczenia. Dosyć elegancko to wygląda. Mimo że jest to plastik, to nie wydaje się być on słabej jakości. To co bardzo na plus zaskoczyło mnie, to oprócz masywnego radiatora bardzo fajny system montażu. Przekręcamy tutaj w jedną bądź drugą stronę tą zaślepkę plastikową i ona utrzymuje nam w stałej pozycji, w odpowiedniej pozycji sam napęd SSD. Słuchajcie, mamy w tej chwili podłączony ten monitor poprzez hub tutaj do laptopa, czyli jednocześnie transmitujemy obraz wideo Full HD i robimy speed testa. Jak widać, nie wpływa to znacząco na jednoczesna transmisja wideo na prędkości. One są naprawdę niezłe, powyżej 900 MB na sekundę. Ja może w tej chwili tylko tutaj pokażę Wam, że dyski mam w systemie systemowym, mam 51 stopni, drugi dysk, który jest nieużywany w systemie 33 stopnie, ale to jest zimny WD, i tutaj mamy ten dysk, który w tej chwili po teście temperatura wzrosła z 51 do 53 stopni. Ja mogę jeszcze raz zapuścić ten test, czyli testujemy jeszcze raz, zobaczymy jak wzrośnie temperatura. W międzyczasie sprawdzę Wam temperaturę tym oto sprzętem. Sprawdzamy tutaj zimny. Muszę zmienić tryb na urządzenia. Płytka aluminiowa ma 25 stopni, natomiast dysk ma niecałe 40 stopni. Według pomiaru tutaj w Crystal Disk Info mam 53 stopnie wewnętrzne, jeżeli chodzi o dysk, a na radiatorze mamy 40 stopni, czyli jakieś 10 stopni mniej. Tu mamy cały czas 53 i w tle speed test SSD, więc nie jest źle według mnie. Sami możecie ocenić, czy to chłodzenie daje radę, czy też nie. No według mnie mamy tutaj cały czas 40 stopni, żeby nie było. Moja ręka około 30, 26 stopni, monitor też, tutaj plastik 32 stopnie, 41 stopni w tej chwili ma, 40-41 stopni ma radiator, a dysk 53 stopnie, więc według mnie tragedii nie ma i tutaj inżynierowie Orico poradzili sobie nieźle z odprowadzeniem ciepła. Przy okazji macie speed test na dysku zapełnionym w 90%. Mamy ponad 900 MB zapisu i odczytu, więc wynik uznaję jako naprawdę bardzo, bardzo dobry. Podsumowując materiał, ja po kilku dniach testów nie mam żadnych zastrzeżeń co do tego huba. Jest rewelacyjny, stosunkowo chłodny i bardzo wszechstronny. 4K 60 klatek na sekundę, wyjście USB-C 10 gigabitów też jest dostępne. Jest też port USB-A 10 gigabitów i dwa porty USB-A
5-gigabitowe, do tego mamy HDMI, wejście jeżeli chodzi o karty pamięci, RJ45, czego można chcieć więcej, być może wyjścia audio, ale ja akurat go nie potrzebuję. Ze swojej strony jak najbardziej rekomenduję to urządzenie, jeżeli chodzi o zakup. No oczywiście cena nie jest niska, natomiast za tak funkcjonalne urządzenie myślę, że warto zapłacić nieco więcej. Na dole będziecie mieli linki do strony producenta. Oczywiście jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, aby nie umknął Wam żaden nowy film. Jeżeli nie zasubskrybowaliście do tej pory kanału, to proponuję zrobić to właśnie teraz. Szerujcie, udostępniajcie ten materiał, a na koniec jeszcze Wam oczywiście podrzucę parę ciekawych filmów o hubach USB. Hej, hej, do kolejnego materiału.